Wiesz, dlaczego tak długo tkwisz w życiu, które już dawno tobie nie pasuje? Nie dlatego, że jesteś słaby. Nie dlatego, że brakuje tobie odwagi. Tkwisz, bo to życie jest tobie znane, nawet jeśli boli. Po 30, 40 czy też później masz już zobowiązania, ludzi, którzy na ciebie liczą, rachunki, historię, odpowiedzialność, przyzwyczajenia itd. W którymś momencie zaczynasz myśleć: może tak musi być, może to ze mną jest coś nie tak. Ale to nieprawda. Nie tkwisz w tym, bo jesteś słaby, ale najczęściej dlatego, że znane piekło wydaje się tobie lepsze niż nieznany raj. Ja też miałem taki moment, w którym wiedziałem, że coś jest nie tak, ale przez długi czas udawałem, wszystko jest ok. Dlaczego tak robiłem? Nie dlatego, że nie znałem prawdy, tylko dlatego, że obawiałem się konsekwencji. Chcę powiedzieć tobie coś ważnego. Jeśli czujesz, że tkwisz w życiu, które już ci nie pasuje, to nie jest twój problem. To jest sygnał. Pamiętaj. Najtrudniejsze nie jest zmiana życia. Najtrudniejsze jest przestawać udawać, że obecne tobie odpowiada. W kolejnym odcinku powiem, dlaczego zmiana po 30, 40 czy też później tak często boli i dlaczego jest samotna. Jeśli to, co mówię, jest bliskie tobie, kliknij suba i działamy razem. Nikt nie mówi, jak samotna potrafi być zmiana po 30 czy 40. Kiedy jesteś młoda, zmiana jest czymś normalnym. Ludzie się jej spodziewają. Ale po 30 czy 40 zmiana przestaje być naturalna. Masz już jakąś wersję siebie, jakąś historię, jakąś etykietę w oczach innych. I kiedy zaczynasz coś zmieniać, często zamiast wsparcia pojawia się cisza, niezrozumienie, a nawet sprzeciw. Dzieje się tak nie dlatego, że robisz coś złego, tylko dlatego, że twoja zmiana burzy czyjś spokój. No i często jest zupełnie niezrozumiana. Ja też to przeżyłem. Ten moment, kiedy idziesz dalej, a ludzie, którzy znali starą wersję ciebie, już nie do końca wiedzą, co z tobą zrobić. I chcę, żebyś to usłyszała jasno. Samotność w zmianie nie jest znakiem porażki. Nie oznacza błędu. Bardzo często jest znakiem odwagi oraz tego, że robisz coś prawdziwego. Nie każdy będzie klaskał. Nie każdy zrozumie. Ale to nie jest ich życie, tylko twoje. Powiedz wtedy: robię to, mimo braku aprobaty. W następnym, trzecim odcinku powiem, od czego naprawdę zacząć zmianę i dlaczego pierwszy krok wcale nie musi być wielki. Jeśli myślisz, że zmiana wymaga wielkiego kroku, to dlatego stoisz w miejscu. Wielu dorosłych ludzi nie rusza z miejsca nie dlatego, że nie chce zmiany, tylko dlatego, że myśli, że musi zmienić wszystko naraz, a to paraliżuje. Prawda jest taka, że zmiana nie zaczyna się od rewolucji. Zmiana zaczyna się od jednego uczciwego kroku. Czasem to jest decyzja: nie będę już dłużej udawać. Czasem to zdanie wypowiedziane na głos. Czasem to jest przyznanie się przed sobą, że obecne życie nam już nie pasuje. Zatem pierwszy krok to często wewnętrzna decyzja, a nie zewnętrzne działanie. Ja też nie wiedziałem od razu, dokąd idę. Wiedziałem tylko jedno, że nie chcę już stać w miejscu. I to wystarczyło na pierwszy krok. A ten mały krok zmienił więcej niż wielkie plany. Nie musisz znać całej drogi. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok w odpowiednią stronę. Pamiętaj, małe kroki często są dojrzalsze niż wielkie deklaracje. Jeśli ta seria była ci potrzebna, podeślij ją komuś, kto też stoi na rozdrożu.